Witam wszystkich serdecznie na kanale Wing Chun Poland w serii vlogów. Dzisiaj kolejny nietypowy vlog o bardzo ciekawej postaci, jaką był Zygmunt Halasz, który był znany jako szermierz, ale jak się okazuje nie tylko, bo również był bokserem. Jak na niego trafiłem? Podczas jednej z wizyt na Węgrzech u mojego mistrza, Sikunga Norberta Madaja, miałem okazję zobaczyć książkę, którą tutaj widzicie, dotyczącej Zygmunta Halasza. I mój sifu przybliżył mi tą sylwetkę. Powiem szczerze, że bardzo ciekawa postać, do tego stopnia, że zainspirowała mnie, aby nakręcić na ten temat materiał filmowy. Zygmunt Halasz urodził się w Nagykeresz w 1856 roku i w 1937 roku zmarł również w Nagykeresz. Był szermierzem, bokserem. Po zakończeniu kariery, nazwijmy to zawodniczej, zajął się karierą trenerską w tych dziedzinach. W 1879 roku został wysłany przez pana hrabiego Esterhazy'ego do Londynu w celu kształcenia się z zakresu boksu oraz nowych metod treningowych. Uczył się pod okiem pana Neda Donnelly'ego i Bartolomiew Bat Malimsa. Sam hrabia Esterhazy czynnie uprawiał sport, m.in. lekką atletykę, szermierkę, pchnięcie kulą. Podczas podróży zagranicznych, jako dyplomata, zauważył, że sport pozwala utrzymać naród w dobrej kondycji. Po powrocie do swojego rodzimego kraju, na Węgry, założył pierwszy związek sportowy, w którym przyjęto angielskie przepisy. Było to w 1875 roku i już tego samego roku zorganizował pierwsze zawody na świeżym powietrzu z zakresu lekkiej atletyki, gdzie również odbył się turniej bokserski. Było to przełomowe wydarzenie na skalę Europy, które odbiło się sporym echem w prasie niemieckiej i angielskiej. I tutaj chciałbym zrobić małą przerwę, ponieważ, aby lepiej zrozumieć, co tak bardzo nas zainteresowało w bohaterze dzisiejszego odcinka, chciałbym zabrać Was na salę treningową, gdzie dla osób, które trenują Wing Chun, będzie to mała powtórka materiału, a dla osób, które oglądają nasz kanał, ale nie trenują, będzie to świetna okazja, aby zrozumieć teorię, koncepcję i zasadę działania tej sztuki walki. Zaczniemy najpierw od pozycji, czyli od tak zwanego Yichikimura. Krzysiu, proszę przyjmij pozycję Yichikimura. Jak widzicie, Krzysztof jest ustawiony prostopadle względem Was, czyli cała sylwetka jest ustawiona w stronę ataku. I teraz na czym będziemy bazować? Będziemy bazować na linii środkowej pionu ciała, czyli na tej linii. Ona dzieli nam ciało na dwie równe części, prawą i lewą, jak i również na linii środkowej horyzontalnej, czyli poziomej. Ona znajduje się w tym mniej więcej miejscu. Dlaczego jest akurat w tym miejscu? Ponieważ jeżeli podzielimy korpus z miednicą na pół, to czubek głowy, czy od czubka głowy do tej części miednicy, połowa drogi jest mniej więcej w tym miejscu. I teraz łącząc te dwie linie, powstanie nam tutaj na środku taki krzyżyk, z którego wyprowadzamy gardę. Czyli Krzysiu, poproszę Cię o gardę. Czyli to jest ręka mansał, ręka wusał. Ręce są wysunięte w stronę przeciwnika. Chroniąc nam ten punkt środkowy i izolując nas od naszego wroga. To jest bardzo ważne, ponieważ między tym punktem a przeciwnikiem jest to najkrótszy odcinek łączący dwa punkty. Więc to jest tyle w kwestii pozycji. Dobrze, mamy już omówioną oś ciała, mamy omówioną linię horyzontalną. Już wiemy, dlaczego ręce są w tym miejscu, ponieważ te dwie linie nam się krzyżują i budują nam ten punkt środkowy, z którego wyprowadzamy gardę. I teraz zajmiemy się ciosem. Cios Wing Chun jest charakterystyczny, ponieważ pięść w tym ciosie jest ustawiona pionowo, tak? A łokieć jest całkowicie wkręcony, czyli jest ustawiony pionowo względem ziemi, dzięki czemu zabezpieczamy łokieć przed zwichnięciem. Jeszcze sobie omówimy szybciutko sekwencję czy strategię ataku i obrony jednocześnie w powietrzu, żeby to było widać wyraźnie. Czyli najczęściej przednia ręka, jeżeli nie może zadać od razu ciosu, przejmuje kontrolę nad atakiem ze strony przeciwnika. Dobrze, wróć. I jednocześnie z ciosem z tylnej ręki jest wykonywana sekwencja.
Dokładnie. Jest to technika Paksauken, czyli zbicie, druga ręka nam uderza. Tutaj oczywiście towarzyszy nam praca nóg, którą za chwileczkę omówimy. Pierwszą sytuacją, jaką sobie rozpatrzymy, będzie to atak ciosem prostym i z drugiej strony będzie obrona klasyczna Wing Chunowa, tak zwany Paksauken, pak, czyli zbicie, ken, czyli cios. Więc panowie, poproszę was o prezentację. Bardzo dobrze, jeszcze raz. Zwróćcie uwagę, że Michał ruszył w momencie, kiedy Krzysztof zaczął ruszać. Czyli nie doprowadził do momentu, żeby Krzysztof zajął jego przestrzeń, tylko w trakcie ataku Krzysztofa automatycznie ruszył z kontrą. Jedna ręka styka się z ręką Krzysztofa, czyli ją zbija. Druga ręka wyprowadza cios po linii centralnej, czyli po najkrótszym odcinku łączącym dwa punkty, a pięść w ataku jest ustawiona pionowo. Docelowo byśmy mieli wkręcony łokieć, jeżeli ten ruch byłby ruchem, który miałby być wykończonym ciosem. Jeszcze raz. Drugą techniką będzie to technika Foksauken, czyli zbicie ręki i jednoczesne wyprowadzenie ciosu. Atak będzie bardzo podobny, czyli też cios prosty, tylko obrona będzie od wewnątrz. Więc proszę. Stop. Bardzo dobrze. Jedna ręka kontroluje rękę, którą Krzysztof próbował zadać cios. Druga ręka wchodzi na linię centralną. Łokieć jest zablokowany. Tu jest oś ciała Krzysztofa, dzięki czemu Michał izoluje się tą ręką. W przypadku ewentualnego ataku drugą, ta ręka już jest w środku, dzięki czemu go izoluje od Krzysztofa oraz go jednocześnie chroni. Jeszcze raz poproszę powolutku. I ta technika może być również wykonywana od zewnątrz, więc Michał będzie bronił tak samo prawą ręką, a Krzysztof zaatakuje lewą. Teraz zajmiemy się bardzo wyjątkowym ruchem dla Wing Chun. Ruch nazywa się Bongsao. W tłumaczeniu na język polski oznacza to ręka skrzydło. Jest to ruch zaczerpnięty z stylu żurawia i faktycznie przypomina skrzydło. Co jest bardzo ciekawe, nie jest to ani technika obronna, ani technika atakująca. Jest to reakcja na nacisk przeciwnika na nasze przedramię, czego efektem jest uniesienie łokcia i przyjęcie pozycji Bongsao. Panowie nam tutaj pomogą zaprezentować, proszę. Stop. Jeszcze raz. Czyli Krzysztof naciska na rękę Michała. Teraz Michał pod wpływem tego nacisku unosi łokieć i przyjmuje pozycję Bongsao. Następnie, jeżeli tej siły nie jest w stanie utrzymać, zwraca się, przetaczając siłę w miejsce, gdzie już Krzysztof mu tym ciosem nie zagraża. Jeszcze raz. I teraz z drugiej strony. Dobrze. I teraz Michał. Zwróćcie uwagę, że w tej sytuacji ręce się krzyżują i tak samo ta technika działa. Moi drodzy, i teraz przejdźmy do sedna. I myślę, że najlepiej będzie, jak oddam głos autorowi książki. Pewnego dnia, podczas zbierania materiałów do rozdziału mojej książki dotyczącej związków Zygmunda Holorza z boksem, natknąłem się na niespodziewane zdjęcie w węgierskim czasopiśmie sportowym z tamtych lat. Na zdjęciu bokser stoi gotowy do walki, z dłońmi wyciągniętymi przed siebie i łokciami skierowanymi blisko żeber. Ponieważ jestem mistrzem Wing Chun Kung Fu, było to dla mnie wielkim zaskoczeniem. Była to dokładnie taka sama pozycja, jaką przyjmujemy w tej konkretnej odmianie Kung Fu tuż przed walką. Chciałbym Wam pokazać jeszcze kilka zdjęć, na których myślę, że zauważycie pozycje i techniki bardzo podobne do tych, które nagrywaliśmy na sali treningowej. Pierwszą jest sama garda, czyli tutaj ustawienie rąk przed klatką piersiową w wykonaniu Johna Lawrence'a Sullivana i Williama Chenga. Na dole jest bokser, który zadaje cios z wkręconym łokciem. Obok jest porównanie do sylwetki mistrza Ip Mana. Na kolejnej stronie widzimy
technikę, którą w Wing Chun nazywamy Foksao Kyn, czyli odprowadzenie ręki na bok i uderzenie kynem, czyli ciosem prostym po linii centralnej. I to jest bardzo ciekawe, że tutaj ci panowie stosują koncepcję ataku i obrony jednocześnie. Tutaj mamy podobną technikę w wykonaniu wielkiego mistrza Ip Mana. Na dole technika Paksao Kyn, czyli zbicie ręki i jednoczesna kontra, również po linii centralnej. Pięść jest ustawiona pionowo. Tutaj dla porównania mistrz Ip Man. Niestety, przepraszam, ale to zdjęcie jest troszeczkę słabej jakości. Ale tu, co jest bardzo ciekawe, jest ten ruch Bongsao, o którym wspominałem na sali. Czyli ta ręka skrzydło, która jest w wykonaniu tych dwóch panów. Jest to pozycja, znaczy zdjęcie z 1893 roku i obok dla porównania mistrz Ip Man z Bruce'em Lee. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, ubranie tutaj prezentowanych bokserów też to wygląda troszeczkę jak inspiracja Dalekim Wschodem, bo w tradycyjnych klasztorach Shaolin mnisi przewiązywali się takimi pasami. Tutaj ci panowie również mają te pasy w koło bioder, jak i również tutaj. Tutaj mamy to samo zdjęcie, czyli jeden z bokserów jest w pozycji Bongsao. Jest to zdjęcie z 1893 roku, tylko w większym formacie. I teraz, jak to możliwe, że te ruchy tak są podobne? I czy Zygmunt Holasz mógł być prekursorem w Wing Chun na Węgrzech? Trzeba sięgnąć do historii, czyli do czasu, kiedy Wielka Brytania kolonizowała daleką Azję. I tutaj ten koniec XIX wieku jakby zahacza o wojny opiumowe. Czyli pierwsza wojna opiumowa 1842 rok, Wielka Brytania zajmuje Hongkong i 1860 rok Wielka Brytania zajmuje Półwysep Kwonon. Nie wiemy dokładnie, jak mogła wyglądać ta nauka, jak ludność przekazywała tą wiedzę, ale na pewno ta wiedza, widząc po tych zdjęciach, trafiła do Europy. Oczywiście nie było to w formie takiej, że używano nazw, że Zygmunt Holasz wiedział, że to jest Bongsao, to jest Foksao, to jest Paksao, ale na pewno te ruchy zabrał z Londynu i przywiózł na Węgry. Mam nadzieję, że ten vlog przybliżył Wam sylwetkę Zygmunta Holasza i również Was zaciekawił. A cytując autora, ta publikacja rzuca odrobinę światła na Zygmunta Holasza jako boksera i pierwszego ucznia Wing Chun na Węgrzech. Mam nadzieję, że materiał wydał Wam się wartościowy. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych nowych odcinkach i do zobaczenia niebawem. Cześć!